Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o husarii. Chciałem Wam przedstawić mało znaną bitwę, mianowicie bitwa pod Białym Kamieniem w roku 1604. Jest to bitwa mało znana, ale ja uważam, że powinniście się o niej dowiedzieć, ponieważ było to bardzo ważne zwycięstwo Chodkiewicza, naszego hetmana, który dowodził husarią i husaria odegrała tutaj główną rolę, a dzięki temu została zatrzymana inwazja szwedzka na Inflanty. Więcej o całej tej sytuacji, dlaczego rozgrywała się ta wojna, opowiadam w odcinku o bitwa Kockenhausen i przy tej okazji chciałbym pozdrowić Ciebie, Raul Kramarski 2082, bo skomentowałeś, dzięki, jest zainteresowanie. Może tylko dodam, że a propos tej sytuacji geopolitycznej, walka rozgrywała się o panowanie na Morzu Bałtyckim, o porty, o miasta, które były istotne właśnie nawet jeszcze w tym okresie wielkich odkryć geograficznych, gdzie jeszcze Hanza miała na znaczeniu. No i oczywiście to miasto Ryga było witalne dla Rzeczypospolitej, czy też dla Szwecji, a o to właśnie toczyła się gra, bo trochę wcześniej obroniliśmy właśnie Rygę, przejęliśmy inicjatywę w tej wojnie, ale Szwedzi znów się pozbierali, no i przypuścili, czy raczej bardziej chcieli przypuścić ofensywę. Powoli już kończąc ten wstęp, powiem tylko, że przedstawię sylwetki dwóch głównych rywali dowodzących armiami. Zobaczycie mapę, gdzie rozegrała się ta bitwa. Jest to rzut współczesny, ale to właśnie w tamtym miejscu rozegrała się ta walka. No i oczywiście obrazy husarzy naszej wielkiej formacji, jak kiedyś to wyglądało. A więc zapraszam na oglądanie i słuchanie. Jan Karol Chodkiewicz był wybitnym dowódcą I Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a swoją karierę wojskową rozpoczął w zasadzie w roku 1596, biorąc udział w walkach przeciwko powstańcom Nalewajki z wojskiem kozackim na kresach wschodnich Wielkiego Księstwa Litewskiego, co wiązało się w tym przypadku z objęciem przez niego w tymże roku pierwszego urzędu podczaszego litewskiego. Tak rozpoczęła się jego kariera polityczna, gdyż w roku 1599 został wybrany przez szlachtę starostą generalnym na Żmudzi, a już rok później, w roku 1600, zostaje hetmanem polnym litewskim, czyli objął jedną z najwyższych funkcji w wojsku tamtego okresu, co równoznacznie zbiegło się też z wybuchem I wojny Szwecji z Rzeczpospolitą Obojga Narodów o panowanie na Morzu Bałtyckim. Mówiąc o jego życiu prywatnym, raczej nie wszystko poszło po jego myśli, ponieważ był dwukrotnie żonaty i za pierwszym razem obaj jego synowie zmarli w bardzo młodym wieku, a podczas drugiego związku nie miał już potomków. Ważne wydarzenia rozgrywają się w roku 1601, kiedy to Zygmunt III Waza wyznacza go na pułkownika, czy też porucznika hetmańskiego, co jest jednoznaczne z objęciem dowództwa nad wojskiem działającym w Inflantach. Z takim oto tylko zastrzeżeniem, że pełni tą funkcję podczas nieobecności hetmana wielkiego Krzysztofa Pioruna Radziwiłła, z którym zresztą był w konflikcie, co nie sprzyjało dobremu rozwojowi wydarzeń podczas pierwszej fazy tego konfliktu na północy. Ale to właśnie on w tymże roku dowodził w bitwie pod Kockenhausen, o której opowiadam w jednym z moich poprzednich odcinków. I to właśnie on rok później, w 1602 roku, przejmuje główne dowództwo pozamojskim i operuje bardzo skutecznie podczas walk ze Szwedami, odbierając im Dorpat w kwietniu roku 1603. Dodatkowo, już po śmierci Farensbacha skutecznie obronił Rygę i po tych wydarzeniach jego pozycja jest już nie do podważenia i staje się on głównym dowódcą sił operujących podczas tej wojny. Jednym z dowódców, który w tamtym czasie zmagał się z Chodkiewiczem, był Arvid Eriksson, również znany jako Stalarm, który, co ciekawe, na początku swojej działalności wspierał Zygmunta III Wazę.
I to właśnie dzięki niemu osiągnął wysoką pozycję jako dowódca wszystkich sił zbrojnych w Finlandii oraz w Inflantach, z czasem stając się gubernatorem całej Finlandii. Niestety na jego nieszczęście wsparł naszego króla z dynastii Wazów, co było początkiem jego osobistej katastrofy. Przyczyniła się do tego bitwa rozegrana pod Linköping, gdzie nasz władca poniósł porażkę, co skutkowało tym, iż Stalarm nie dotarł na czas, musiał wycofać się do Finlandii i już wtedy część jego wojsk przeszła na służbę Karola Sudermańskiego. Nasz król nie udzielił mu żadnej pomocy, a wkrótce Karol nie miał problemu, aby sobie z nim poradzić. Dwukrotnie skazany na śmierć w roku 1599 oraz w roku 1600 unika egzekucji, stając się osobistym więźniem Karola do roku 1602. Widzimy, Karol był dobrym politykiem i potraktował byłego gubernatora Finlandii jako kartę w tej rozgrywce, którą jeszcze mógł później wykorzystać i w rzeczywistości wykorzystał. Początkowo Szwedzi odnoszą znakomite sukcesy w Inflantach, ale po właśnie 2 latach walk, kiedy to do tej prowincji przybywają wojska koronne i zaczynają uzyskiwać przewagę na froncie, Karol Sudermański odwołuje dotychczasowego dowódcę Jana z Nassau, a ten powraca do Holandii. To czas, kiedy Stalarm otrzymuje drugą szansę, a zarazem czas, który może wykorzystać na odkupienie poprzednich win. Ale sytuacja w Inflantach była niemal beznadziejna dla Królestwa Szwecji. Arvid tak naprawdę znalazł się w śmiertelnym potrzasku, ponieważ Karol jednocześnie kazał mu utrzymać to, co jeszcze wtedy kontrolowali Szwedzi, i czekać na posiłki, które ten obiecał mu dostarczyć, ale z drugiej strony wymagał również od niego podjęcia działań ofensywnych, krytykując go jednocześnie przy tym, iż są one nieskuteczne. Być może właśnie ta presja doprowadziła Stalarma do wydania bitwy Chodkiewiczowi właśnie pod Białym Kamieniem, a podjęta przez niego decyzja nie była absolutnie uzgodniona z samym Karolem. Zatem miasto Rewel jest to niemiecka nazwa, a jego historia oczywiście jest bardzo zakorzeniona w przeszłości, ponieważ na początku było to miasto duńskie, zdobyte w wyprawie krzyżowej, a następnie utracone przez nich w XIII wieku na rzecz zakonu kawalerów mieczowych. I pod koniec tegoż wieku miasto to staje się członkiem Hanzy, więc nie dziwi rywalizacja późniejszych mocarstw o wpływy w tym mieście i w tym rejonie. Ale zanim do tego doszło, to jeszcze w XIV wieku Rewel dostał się pod kontrolę zakonu krzyżackiego. Na Starej Rycinie widzimy, jak potężny to był kiedyś ośrodek. To miast dnia 11 września 1604 roku, to właśnie z tego miasta wyrusza armia szwedzka, kierując się na Biały Kamień, gdzie rezyduje polska załoga. Co zaraz zobaczycie na mojej mapce. Natomiast Dorpat, czyli dzisiejsze Tartu, to również miasto z bardzo starą historią, które najpierw znajdowało się pod kontrolą ruską, później duńską, również zdobyte przez zakon kawalerów mieczowych i także dołączyło do Hanzy, co zakorzeniało tutaj kulturę niemiecką. To tutaj na przełomie lat 1600 i 1601 szwedzka armia oblegała to miasto, kiedy było obsadzone już załogą polską. Utraciliśmy to miasto, ale 2 lata później zostało ono odzyskane przez Chodkiewicza. I także we wrześniu roku 1604 to stąd wyruszył nasz hetman w kierunku oblężonego miasta w centrum Estonii. Bitwa pod Białym Kamieniem nie wydaje się być najlepiej przygotowana i w sumie też przeprowadzona przez dowódców armii szwedzkiej.
Może miało na to wpływ to, iż Karol doskonale manipulował Eriksonem i był już chyba w zasadzie skłonny odebrać mu dowództwo na rzecz najemnika z Hiszpanii, Alonso Cacho de Canuta, ale ostatecznie to oni obaj odegrali główne role w szeregach naszego wroga. Jak już mówiłem trochę wcześniej o Eriksonie, zdecydował się on wyprowadzić ten ruch i rozegrać batalię po swojemu, a więc wyszedł w pole z ludźmi w ilości 6000, rozpoczął pospiesznie oblężenie, które prawdopodobnie okazało się katastrofalne, ponieważ szturm na Biały Kamień nie powiódł się za pierwszym razem. Wtedy też dotarła pod Biały Kamień przednia jazda naszych sił, czyli rota kozacka, i Szwedzi zaczynali najpewniej zastanawiać się, co począć dalej. Po kolei na mojej mapce będziecie widzieć, kto uczestniczył w bitwie i jak ona się rozwijała aż do samego jej końca. Natomiast co jest istotne, to różnica zdań, jaka pojawiła się między dowódcami w armii szwedzkiej, ponieważ Hiszpan Alonso zalecał inny układ wojska w przygotowaniu do bitwy, za co został skrytykowany zdecydowanie przez Eriksona, podobno takimi słowami: trzeba tu nie po hiszpańsku lub niderlandzku, ale po szwedzku i polsku bić się. Być może ta decyzja była motywowana tym, iż po poprzednich przecież porażkach pod Kiesiem i Kokenhausen wciąż dowódca armii szwedzkiej próbował wyciągnąć jakieś wnioski i odnieść w końcu wiktorię. A właśnie podczas tamtych bitew to nasze wojska najpierw rozbijały kawalerię, a potem masakrowały piechotę. Co do składu osobowego naszej armii, to wynosiła ona 2300 żołnierzy, gdzie jej przeważającą część stanowiła jazda, trochę piechoty i pojedyncze armaty. I na pewno na przygotowanie tego wojska miał wpływ dobry wywiad, ponieważ Chodkiewicz wiedział, czym dysponują Szwedzi pod Białym Kamieniem. Sama bitwa rozpoczęła się między godziną 7 a 8 rano 25 września 1604 roku i rozpoczęło się od zdecydowanego uderzenia polskiej husarii, która rozbiła niemieckich rajtarów, a sam ich dowódca Lieven uciekł z pola bitwy jak tchórz. Natomiast ciężkim orzechem do zgryzienia okazała się piechota dowodzona właśnie przez hiszpańskiego najemnika, która walczyła bardzo dzielnie i dopiero po śmierci swojego dowódcy morale upadło, co było przyczyną wybicia tamtych jednostek. Mniej więcej też w tymże oto czasie ruszyło polskie centrum i drugie skrzydło i przy dodatku nacierającej husarii wynik bitwy został przesądzony. Wroga armia rzuciła się do ucieczki w nieładzie przez błota i to na bagna, tracąc około 50% swojego stanu osobowego. A Chodkiewicz zdobył 21 sztandarów, 6 dział i oczywiście tabor. Przy niskich stratach własnych około 80 zabitych i setki rannych, natomiast zwyczajowo konie husarskie poniosły bardzo znaczący ubytek. Niewątpliwie Arvid Stalarm był postacią tragiczną i stracił bardzo wiele uwikłany w ten konflikt i był zdecydowanym przegranym, mieszając się w rodowe rozgrywki Wazów. Oczywiście po przegranej bitwie Karol pozbawia go dowództwa, a rok później, w roku 1605, Stalarm ponownie staje przed sądem, ponieważ Karol wykrywa spisek przeciwko swojej osobie, a Arvid najprawdopodobniej faktycznie w nim uczestniczył jako arystokrata z Finlandii, który przecież od samego początku był wrogo nastawiony do Karola i kiedyś wspierał Zygmunta. Wyrok był oczywisty, ale po raz kolejny udaje mu się uniknąć egzekucji, nawet pomimo doprowadzenia go już na jej miejsce. Wyrok nie został wykonany, ale Arvid spędza resztę życia w więzieniu i umiera w roku 1620 na zamku w Gripsholm.
Cześć, witam Was w zakończeniu. Dzięki, jeśli byliście ze mną aż do tej pory. Pozdrawiam wszystkich stałych subskrybentów. Również oczywiście zapraszam nowych, zachęcam do subskrypcji kanału. W ogóle ktoś, jeśli ma jakieś zdanie na temat tego filmu, oglądał, podobał się, nie podobał, to może zostawić komentarz. Możemy zawsze podyskutować na forum publicznym, co bardzo lubię. Tak więc dzięki jeszcze raz za uwagę, za słuchanie bądź oglądanie. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach o bitwach Husarii, innych bitwach czy też zamkach średniowiecza. Zobaczymy. Dzięki, pozdrawiam. Hejo.